Wiecie co? Kusi mnie. Coś mi stuka tutaj z lewej strony w tym kole. Już mam pół zawieszenia wymienione i dalej stuka. Nie wiem, o co chodzi. Znaczy to, że ja nie wiem, o co chodzi, to jeszcze nic. Gorzej, że nie wiedzą mechanicy, o co chodzi. Czy w strumieniu jest woda? Nie ma. Czy w drugim strumieniu jest woda? Nie ma. Suchutko. Słyszycie, jak to trzeszczy to koło? No i jesteśmy na miejscu. Powiem wam, że liczyłem, że przez te kilka dni ta woda się ustoi i będzie sens, żeby tylko wyczyścić tylko samo dno tego basenu, ale widzę, że to nie zadziałało. Także spuszczę tą wodę, to mocno zasili ten staw leśny, a jutro spróbuję uzupełnić tak powyżej bariery wodą, kradnąc wodę tam ze stawu tego dużego na dole. No powinno, mam nadzieję, w tym dużym stawie wystarczyć wody do tego, żeby przykryć przynajmniej pierwszą belkę. Wtedy już te deszcze i opady nie powinny tak bardzo tej wody brudzić. W pierwszym kroku to sprawdzę, czy będę miał na wieczór duszone grzyby. No sucho jest. Grzybów nie widać. W tym miejscu rosły zazwyczaj koźlaki. Też ich nie widzę. Najśmieszniej to będzie, jak wy zobaczycie coś na nagraniu, a ja to przegapię. No i tu rosły prawdziwki. Jeszcze tu sprawdzę wzdłuż tej drogi, bo tu po lewej stronie też rosły prawdziwki, a potem pójdę tam, gdzie jest taki lasek jodłowy, bo tam z kolei były maślaki. Chociaż no raczej jest za sucho na maślaki, ale sprawdzę. Włączę się, jak coś znajdę, a jak nie znajdę, no to chyba koniec filmu. Nie no, włączyłem się, żeby tu z wami sprawdzić, czy są maślaki, bo one najczęściej rosły tu i to rosły w takiej dużej ilości. Więc jak tu ich... O, są! Są maślaki. Nie są to moje ulubione grzyby wprawdzie, bo niestety trochę się schodzi z zabieraniem. Ale przynajmniej będę miał naduszone. Chociaż pytanie, czy jest ich więcej, bo tam było z 5 grzybków. No dobrze, no na razie na siedlisku jestem sam, więc nawet te 5 grzybków jako dodatek do kolacji w takim razie mi wystarczy. Tu jeszcze rosną. Także spokojnie będę miał porządną kolację. To wracam po jakąś siatkę, bo przyszedłem bez siatki. I to mi się właśnie podoba w tym siedlisku, między innymi. 10 minut zbierania, 20 metrów od siedliska i mam kolację. Grzybów, maślaków było dużo więcej, ale tak jak powiedziałem, jestem sam. Marta dojedzie pewnie w niedzielę, więc też nie ma sensu, żebym za dużo ich zbierał. Zresztą akurat te grzyby, no tak ja za nimi nie przepadam, no bo trzeba zdejmować z nich tą skórkę i to zawsze sporo zabawy, ale są bardzo smaczne.
No, nawet sporo ich wyszło. Nie myślałem, że aż tyle. Będę miał najwyżej jeszcze na śniadanie. No to naprawiłem koło wulkanizacji. Okazało się, że nie gwóźdź, a kolec starniny. Nawet nie wiedziałem, że to aż taką oponę może przebić. No dobra, jak trochę podeschnie ta trawa, bo w nocy padało, to dokończę tamten kawałek. Ciekawe chmury i trochę grzmi. Także dzisiaj za dużo to nie popracowałem, bo jest południe, a idzie burza. Właśnie błysnęło. To, co udało mi się zrobić, to po prostu wybrać całą tą wodę z basenu kąpielowego i zacząłem napuszczać czystą, chcąc jak najszybciej doprowadzić do momentu, że ta woda w tej nietce będzie powyżej przynajmniej pierwszej belki. No ale niestety nie uda mi się tego zrobić. No, nie wiem, jak dużo popada. Nie chciałbym, żeby znowu cały ten deszcz, który spadnie tu w ten żwir, przesączył się z gliną tu i będę musiał to od początku wybierać. Tak by się nie stało, gdybym zdążył go napełnić, no ale niestety tego nie zrobię. No, może nie będzie jakoś bardzo mocno padało, choć chmury są dość, powiedziałbym, ciekawe. No dobra, ponieważ przyjechałem tak w końcówce tygodnia, to może przede wszystkim to się po prostu zajmę takimi gospodarczymi sprawami. Czyli wykoszę łąki, znaczy tamte łąki to mam wykoszone, ale wykoszę tutaj wokół obejścia. A w przyszłym tygodniu ruszam z remontem. Czas najwyższy ten bałagan stąd usunąć, zakończyć i usunąć. Proszę, jak fajnie jest kosić kosiarką. Przy okazji mam grzybobranie. 2 piękne koźlaki, ale tu to dopiero jest koźlak. To jest czerwony, tu też jest czerwony. Podejrzewam, że gdyby tam w tych trawach jeszcze pochodzić, poszukać, to znajdziemy ich więcej. I dobrze pamiętałem, żeby tu poszukać czerwonych koźlaków. Proszę. Następny. No to jest takie miejsce przy wejściu do naszego siedliska, gdzie one lubią rosnąć. No proszę. Zobaczcie, jaki śliczny. A tu są 3. A tu w ogóle ich jest więcej. Już odgarniam. No i tam jest. Pięknie. No to mi się podoba. Może i tu gdzieś są. Czyżby to znaczyło, że mam następny dzień z kolacją z grzybów, tym razem z koźlaków? Fajnie. No cóż, widzę, że ja w ogóle nie muszę chodzić do lasu na grzyby. Wystarczy, że wezmę się za koszenie. Nieźle. Powiem wam, że zawsze z pewnym niedowierzaniem słuchałem opowieści, że grzyby można było kosić kosą. Się okazuje, że jak najbardziej można. I co więcej, nawet można próbować kosiarką. No te to się już zgapiłem, bo troszkę podpleśniały. Nieźle. No nic, zostawię ten fragment, niech tu sobie rosną. I proszę. Piękny prawdziwek. Zobaczcie, ile mam grzybów. To są w większości koźlaki. Jest parę zajączków i jest jeden prawdziwek. No te koźlaki, wiem, że nie potrzebuję ich aż tyle, no ale musiałem je zerwać, bo by za moment i tak spleśniały. Myślałem, że spróbuję je zasuszyć. Nie ma już takiego słońca do suszenia, ale
Powieszę je na takiej desce, zrobię takiego jeża, jak już kiedyś robiłem w jednym z filmów. I powieszę tą deskę nad grzejnikiem w przyczepie. Może uda mi się w ten sposób to wysuszyć. No to działam. Za to powieszę deskę. Tyle powinno wystarczyć. To powiem wam, jak na początek sezonu, to tak, jem już po raz trzeci grzyby duszone. No i mam tyle do zasuszenia. Nieźle. No i tak to wygląda. Powinno się zasuszyć. Wiecie, tak pomyślałem jeszcze o tych grzybach, że zrobimy test. Bo jest taka ogólna wiedza, a może przesąd, sprawdzimy, czy to wiedza, czy przesąd, że jak się zobaczy grzyba i go nie zerwie, to ten grzyb już nie urośnie. Więc ja tutaj sfilmuję kilka takich grzybków, które zostawiłem tuż przy ścieżce z jednej i z drugiej strony. No tu przy tych schodkach. Te grzybki są jeszcze malutkie. Nie zrywałem ich, bo raz, że malutkie, a dwa i tak bym ich nie zjadł. Ustalmy, że ten będzie naszym testem. O. Albo inaczej. O. Te dwa. One są na prawo od ścieżki. Dwa obok siebie, malutkie grzybki. I tu są dwa obok siebie też malutkie grzybki. I zobaczymy jutro, czy urosną. No to wykosiłem. Mam wszędzie wykoszone. Te dwie cegły tu leżą, bo one pokazują potencjalne miejsce, gdzie można próbować kopać studnie. Wykosiłem też tam wejście do winogron, ale winogron nie ma. W ogóle ptaki, powiem wam, są takie dość cwane, powiedziałbym. Dlatego, że one mają przecież skrzydła, prawda? I potrafią latać. Ale jeśli chodzi o winogrona, to one zjadły wszystkie te winogrona, które były tu nisko. W moim zasięgu. Natomiast zostawiły sobie na później te, które są wysoko. O, proszę. Kos się awanturuje. Więc te, które nie są w moim zasięgu, o, na przykład tam wysoko, te zostały. A te wszystkie, które mógłbym spróbować, to zostały przez ptaszki objedzone. O. Nie ma już szerszeni, ale tam musiały mieć duże gniazdo, dlatego że korzystały z tego wejścia, ale również z tego o tu. Ciekawe, gdzie schowała się matka, żeby przetrwać zimę i w przyszłym roku założyć nowe gniazdo. Wykosiłem też tu, między drzewkami. O, właśnie uciekł zielony dzięcioł. I wczoraj dokończyłem też tą łąkę
po której teraz skacze zielony dzięcioł. O, przeleciał. A gdzie jest charakterystyczny pisk? Także mam wykoszone wszystkie łąki. Tu mam też trochę przebronowane, ale jeżeli nie będzie padało, to będę chciał to jeszcze trochę pobronować. Tu jest taki fragment przy dużym stawie, gdzie będziemy chcieli zrobić łąkę kwietną. A akurat tak się złożyło, że wczoraj sąsiad wracał z pola po bronowaniu, więc go zahaczyłem, czy on nie spróbowałby swoimi bronami. I więc trochę to wzruszył, ale jeszcze ja spróbuję. Chodzi o to, żeby jeszcze troszeczkę porozbijać te grudy, ale też żeby powyciągać kamienie, które tu są. Bo te kamienie chciałbym jednak zebrać, żeby potem kosiarką w nie nie uderzać. Tu jest kamień? Nie. Zainstalowałem pompę i kradnę ze stawu wodę do stawu kąpielowego. Jak popatrzycie na tą linię na brzegu, no to widać, że tak już z 5 cm ten poziom wody się obniżył. Trochę ta woda jest żółta, ale no nie mam co czekać, że ona się ustoi. Ona była, jak przyjechałem, była idealna, czyściutka, krystaliczna, ale niestety spadł deszcz i po takim deszczu ta woda się wzburzy i potrzeba kilka dni, żeby się ustała, a to się nie zadzieje, bo znowu dzisiaj będzie padało, więc uznałem, że nie mam co czekać z tamtym stawem. Nawet taką lekko zarzuconą, jak tam wpompuję i uzupełnię jego poziom. Zresztą zaraz wam pokażę, ile już tam tej wody jest. To będziemy mogli zacząć działać z roślinami, a pewnie w przyszłym roku pomyślimy, w jaki sposób pozbyć się tych resztek glinki, która tam jest w tej wodzie. Że tutaj mam system rozciągnięty i pompuję wodę. Już patrzymy, ile tego jest. No już sporo. Myślę, że z połowa potrzebnej wody do tego stawu to tu już jest. Może trochę więcej. Tu też wykosiłem łąkę. Także tak to wygląda. Dobrze, dopóki nie pada, to odepnę kosiarkę od traktora. Umyję może kosiarkę najpierw, bo to chyba już w tym roku nie będę z niej korzystał. Więc ją umyję. I zjadę tam na dół, podczepię brony, jakie mam i jeszcze trochę tam pojeżdżę. Z sianiem łąki Marta prosiła, żebym poczekał na nią, więc ja tylko przygotuję teren, a siali będziemy pewnie już jakoś w przyszłym tygodniu. Całkiem sporo wody jest też w tym stawie leśnym. Tam w końcówce to jest tak pod metr. Ciekaw jestem tylko, co tutaj w nim się tak rusza, bo co podejdę, to jakiś ruch w wodzie. Dobra, idę do traktora i robię to, co mówiłem. Przestawię się traktorem, bo trochę tej gliny widzę na kosiarce jest i nie chcę tutaj zabrudzić trawy. Podstawię się tu i niech ona sobie spłynie w tą trawę tu. I tak tutaj nie koszę.
No tego to się nie spodziewałem, że nawet w stodole wyrośnie grzyb. To chyba kania, ale kań nie zbieram, bo się nie znam. Bo unoszę całe te brony w momencie, jak podnoszę ten ciężar. Dobra, więcej nie zrobię, bo jednak jest jeszcze wilgotno. Tylko przejrzę, zobaczę, czy są kamienie jakieś. Dobra, to trochę pojeździłem. Trochę poniszczyłem tą trzcinę, ale to pewnie tą trzcinę to należałoby powyrywać. No ale liczę, że łąka da radę i przynajmniej w części powalczy z trzciną. Dobrze byłoby tu jeszcze pojechać, jakby to wyschło lepiej. Może w przyszłym tygodniu tak będzie, bo dzisiaj ma padać, w niedzielę chyba też, ale przyszły tydzień może będzie taki suchszy, to wtedy bym jeszcze raz przejechał, posialibyśmy łąkę. Nie mam tylko walca. No dobrze, to mam też już w miarę ogarnięty basen. Tam z tamtej strony, przeciwnej strony, schowałem tą żółtą rurę, która miała służyć do odpompowania wody spod basenu, gdyby tak się zdarzyło. Ale chyba się nie zdarzy. Wkopałem też ten przelew, czyli rurę, która ma w przypadku jakichś intensywnych deszczy odprowadzić nadmiar wody z basenu tam i tam dalej z kolei do stawu. Znaczy do stawu oczywiście jak spłynie. No i napełniam go powoli. Teraz patrzę, że trochę krzywo tą barierę zrobiłem. Pomyliłem się o jakieś 3 cm, 4 cm nawet. Nie ma to żadnego znaczenia, poza tym, że mi trochę to przeszkadza. No i pompuję, tylko już tak za dużo do tej wody nie wleję, bo w tym stawie, z którego wodę zabieram, no tam już sporo ubyło. Podejdę, to wam pokażę. Dalej jest dużo, ale myślę, że poziom wody się obniży już jakieś 10 cm. Także pewnie jeszcze z 5 cm mogę wypompować, czyli dojść w stawie kąpielowym może do drugiej belki, przykryć drugą belkę. Ale to zobaczymy, czy tak się da. Mam trochę słabą pompę. Ta pompa ma wydajność tak rzędu 4 m3 na godzinę. Więc trochę się z tym schodzi, bo żeby teraz tutaj tą część napełnić, to tu jest 50 cm. No to tu jest potrzebne jeszcze jakieś 30, no żwir, 25 m3 wody.
czyli 8 godzin pompowania. Nic, popompuję jeszcze za 2 godziny i przyjdę i zobaczę, jak to wygląda. Fajnie byłoby go napełnić tak docelowo, do docelowej wysokości, to wtedy moglibyśmy już w wolnej chwili sobie tutaj wrzucać jakieś roślinki z tych, które znajdziemy na siedlisku, no bo taki jest zamysł, żeby tu głównie posiłkować się roślinami, które rosną na siedlisku. Ej, żaba, co ty tam robisz? Ty, żaba, nie wskakuj mi więcej do stawu. Dopiero jak będzie pełno wody, to wtedy możesz, bo wtedy sobie wyjdziesz spokojnie. Dobra? Żaba, skąd się tu wzięłaś, co? To już 3. muszę wyłowić. 3. wyławiam. Wygląda, że one po prostu były już w stawie. A prawdopodobnie siedziały pomiędzy w tych szczelinach, pomiędzy barierą a folią. A teraz jak je zalałem wodą, to muszę je wyławiać. Tak, żabka? Ropuszka jesteś, nie żabka. I 4. do wyłowienia. Wiecie co? Kusi mnie. Zimna. Ale zimna, fajna. A, no bym zapomniał o moim teście. Już widzę, że są nowe grzybki, więc na pewno rosną, mimo że tu się kręciłem. Nie no, ewidentnie urosły. Ale przejdźmy do tych, na których testowałem, które miały być do porównania. No jest sporo nowych też grzybków. Nie wiem, co ja z nimi porobię. Na tych mieliśmy testować. Są te 2, a tu są te 2, które rosły obok siebie. No ewidentnie urosły. I co więcej, naprawdę jest sporo nowych. Nieźle. Dobra, no trzeba je będzie pozbierać. A z naszej strony to już wszystko. Bardzo dziękujemy za oglądanie. A jeśli się Wam podobało, to dajcie dyla. Dziękujemy i dobranoc. No cóż, to chyba naprawdę będzie bardzo grzybny rok. A tak wygląda mój jeż. Już całkiem ładnie te grzyby się posuszyły. Jeszcze pewnie z dzień będzie można je zdjąć i schować i zrobić następną partię.